Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Marina, jaka jest Twoja historia? Jak wyglądało, bo Ty przyjechałaś do Polski z Białorusi. Tak. Jak Twoja historia wyglądała? Jak Twoje życie na Białorusi wyglądało? Mniej więcej było wszystko w porządku, w sensie, że miałam wykształcenie, dobrą pracę, pracowałam jako radca prawny. Mąż też miał dobrą pracę. Szkoły już były załatwione, przedszkole, no wszystko, mieszkanie. Tylko że po wyborach, jakby jeszcze przed wyborami, będąc akurat jako radca prawny i na rozprawach i jestem bliżej niż zwykle się bywa, no to ja widziałam, co się dzieje. Ja z tym się nie zgadzałam. Nie tego mi uczono było. No a po wyborach ja akurat widziałam i wiedziałam, że były takie, powiedzmy, wybory bez wyboru. I mieszkaliśmy w takim miejscu w Mińsku, gdzie przychodziły największe demonstracje. Także na moje własne oczy ja widziałam, co się dzieje. Absolutnie z tym się nie zgadzałam. Nie wolno zaczęło myśleć, nie to, że mówić, myśleć. No i ja się zdecydowałam jeszcze wtedy, tylko miałam za małe dzieci, żeby wyjechać. Potrzebowałam trochę czasu. No i konieczną taką kropką, powiedzmy, było początek wojny w Ukrainie, gdzie z Ukraińców miałam sporo kolegów i nawet wstydziłam się przez pierwszy dzień dzwonić do nich. Tylko płakałam i ja wstydziłam się. Dlaczego się wstydziłaś? Wojna się zaczęła z terenu Białorusi. Czyli czułaś jakąś odpowiedzialność, Tak. że ktoś Cię może za to winić, że mogła mieć pretensje? Tak. Czyli wziąłeś wstyd za wojnę na siebie. Ale przecież to nie jest Wasza wojna. rozumiem,
ale rozumiem, jak w tym momencie czują się ludzie. I dobrze rozumiem. Także nie obrażałam się nigdy, jeżeli ktokolwiek mi coś takiego powiedział, tam niepięknego, nieprzyjemnego. Tam wykonywałaś, no byłaś radcą prawną. Mąż też miał świetny zawód, bo jest inżynierem lotnictwa. Tak? Dobrze pamiętam? Tak, inżynier lotnictwa. Czyli byliście, no, mieszkaliście w Mińsku. To życie wasze mogłoby być dobre, gdybyście zgodzili się z niesprawiedliwością, ale ty z Nie tą... mogłam. Sumienie się nie kupuje. I to sumienie wybrało wtedy inną ścieżkę. I jak podejmowałaś, jak podjęłaś tą decyzję, żeby uciec do Polski, bo musiałaś tutaj uciec z tej Białorusi? No, my wszyscy mamy korzenie polskie, tak czy inaczej, bo historia jest wspólna, tereny były Rzeczypospolitej, także i po każdej stronie, nie? Także w trakcie wyboru to było najbliższe państwo, nie tylko mówiąc o terytorii, odległość, o mentalność. O mentalność, o kulturę, historię i językowo też. No, o wiele łatwiej się nauczyć polskiego, powiedzmy też słowiański język, taki sam słowiański jak nasz, nie? Niż uczyć się na przykład hiszpańskiego. I jak to wtedy formalnie wyglądało? Bo to musiała być szybka decyzja, żeby ktoś na was nie doniósł. Tak. Było sporo przeciwników. Powiem tak, że więcej było przeciwników tych wyborów, nie? Niż osoby... Ja nie znałam osobiście osób wspierających. I dostałam informację, że w przedszkolu też się interesują, czyja rodzina, jakiego jest zdania. No i miałam parę tygodni chyba na decyzję i na złożenie wniosku na wizę. W tym momencie było strasznie ciężko. Kolejki są tak długie, że ja z 3 tygodni po prostu czekałam swojej kolejki, żeby złożyć tylko wniosek. Nie dostać wizy, a złożyć wniosek. No, ale no, dzięki Bogu od razu w ciągu 1 miesiąca ja dostałam wizę i wyjechałam. Wyjechałaś z rodziną, czy przyjechałaś sama? Sama. Ja przyjechałam najpierw sama. Umówiłam się z dziadkami, że dziadki na zmianę będą z dziećmi. Mąż załatwia sprawę w domu i wyjeżdżają zaraz po mnie. Tylko ja przekraczając granicę już wiedziałam, że mam pracę. W ciągu paru miesięcy załatwiłam mieszkanie, no tam dokumenty, szkoły, przedszkole. I ile miesięcy na dzieci czekałaś? 3. To są góry. Po prostu narysowałam. To jest mama i ja. Mama i ja. To jest ogon liska i ślady liska. A gdzie są ślady? Tutaj. A lisek zostawił swój ogon i poszedł. Serio. Jak było bez dzieci, to małe dzieci. Małe, ciężko, ale to był okres wakacyjny
I dzieci bardziej przeżywały to, jak kiedyś nasze pokolenie prowadzali do babci tam na wieś i na całe lato, no to bardziej odebrali jak atrakcję. No dzieci tak, ale jak mama, ty ciężko. kochasz bardzo swoje dzieci, Tak. zresztą tutaj można było popatrzeć na waszą relację, no tak serce mamy tęskni. No tak, no wiedziałam, po co to robię. Ty zmieniłaś zawód, bo w Polsce nie jesteś prawnikiem. Nie, ja zawsze, zanim zacząć studia nawet, uczyłam się różnych tam z beauty procedur, z beauty usług. W trakcie drugiego roku studiów skończyłam pierwsze swoje kursy. No i pracowałam hobbystycznie, także ja nawet pracowałam w naszej szkole manikira w Mińsku przed wyjazdem. I po wyjeździe, no powiedzmy, zmieniłam swoje hobby, zrobiłam swoją pracą, a moja praca zamieniła się na hobby. Także ja pomagam tu z dokumentami, załatwiam sprawy, chodzę po urzędach, tłumaczę tam, ale pracuję w beauty. Pomagasz innym też, ale ty się rozwijasz cały czas, świetnie mówisz po polsku. Dziękuję. A jak przyjechałaś, znałaś polski? Nie. Bardzo szybko się nauczyłaś. Tak. I to była jakaś bariera, jakiś problem na początku? Uczenie się polskiego. Ja znalazłam pracę od razu u przepięknej dziewczyny Polki i ona pracowała z drugą koleżanką Polką, gdzie ze mną nikt nie rozmawiał po rosyjsku czy po białorusku, a ja lubię gadać, także musiałam szybko się nauczyć. Wstydzić się, może z pierwszy dzień, maks. A jak tutaj przyjechałaś, czy były jakieś problemy, na które napotkałaś? Z czym było najtrudniej? Z mieszkaniem, czy z pracą, czy z trafieniem na dobrych ludzi, czy z tym, że ktoś oceniał czasem? Właśnie z ludźmi to okej. Pracę też miałam już pracę, jak jechałam. Mieszkanie też mi pomógł Białorusin. Białorusin, który tu mieszkał, Tak. tak? Mhm. Także najtrudniejsze. A urzędy, chociażby, bo ty studiujesz, prawda? Studiujesz psychologię. Tak. Chcesz być psychologiem i to jest też tak, że chyba z tej twojej historii wynika, że ty masz taką tendencję do pomagania innym, do niezgodzenia się z niesprawiedliwością, do wspierania ludzi. To jest taka twoja nowa ścieżka życiowa, ta psychologia i bycie psychologiem? Czułam, że chcę, ja jeszcze w domu będąc, chciałam robić kolejne studia dodatkowe, ale się okazało, że u nas można dodatkowe, to nie, to trzeba od nowa zaczynać magisterkę. Ja pracuję z ludźmi ponad 20 lat i dalej ludzi lubię. Mi się nie znudziło. I dalej ja czasami umiem ze strony zobaczyć, pomóc komuś, zobaczyć, o co tu chodzi, nie, w tej sytuacji, czyli pomóc poradzić mu z tą sytuacją. Także ja tylko dokumentalnie staram się udokumentować to, co robię i tak. Czyli troszkę jeszcze więcej rozwijać się w tym kierunku. A dlaczego ty nie mogłaś tu w Polsce, bo to jest jednak problem, bo ty skończyłaś tam dobre studia, przyjechałaś tutaj i co? I tutaj nie mogłaś pracować jako prawnik, nie mogłaś tego dyplomu w żaden sposób sobie, nie wiem, nostryfikować, nie mogłaś w żaden sposób tego dyplomu odnowić, nic? Można, tylko mi brakuje jednego dokumentu, który musi być wydany nie więcej niż 3 miesiące. Czyli Przed musiałabyś złożeniem- wrócić na Białoruś. Przed złożeniem wniosku i musiałam wrócić na Białoruś. Nie mogę. Dlaczego właśnie? Ja wiem, może Państwo nie wiedzą. Obawiam się. Mam za małe dzieci. Nie chcę ryzykować swoją wolnością. Także ty- ja wolę
zostać i spokojnie zrobić sobie kolejne studia, Tak. a masz doświadczenie prawnicze i tak bardzo duże. Czy jeśli teraz byś tam wróciła, jak ludzie wyjeżdżają czy uciekają z Białorusi, wracają, to oni często trafiają do więzienia, są aresztowani? Jak to Zależy, wygląda? zależy. Są sytuacje, gdzie ludzie wyjeżdżają przez kilka lat i jest wszystko ok, a kolejny raz pojedzie i nie wróci i zostanie w więzieniu. Także różnie się zdarza. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Oskarżyć można na Białorusi w teraźniejsze czasy za wszystko. Za like, za post na Instagram, za przekazanie informacji, której tak już jest na Instagramie, czyli ciężko mi określić. I do tego jeszcze można dodać, to ostatnio bardzo bliski nam członek rodziny, tak chciał udowodnić nam, że możemy wracać i jest wszystko ok, że nie mamy czego się bać, że zwrócił się do służbisty i poprosił sprawdzić, czy wytłumaczył, że dzieci boją się wracać, czy mógłby Pan sprawdzić, czy wszystko jest ok, mogą wracać, czy nie. Także od tego momentu, no to koniecznie nie. Ale wy jesteście objęci i złożyliście wniosek też o ochronę. Tak, nie mam jeszcze decyzji. No, myślę, że w tej sytuacji decyzja jest tylko formalnością, ponieważ boicie się, bo ktoś z tych, ten członek rodziny pewnie, bo wiele osób na Białorusi, Niezłośliwie. Ja wiem, ale ufa reżimowi z jakiegoś Tak. powodu. Ufa, że ten reżim jest sprawiedliwy, dobry, do tego stopnia, żeby służbiście zaufać i zapytać, czy rodzina, która się boi, może wrócić. No właśnie, ideologia niestety działa w każdym państwie. Nie powiem, że gdzieś jej nie ma, tylko że u nas działa tak agresywnie. Ludzie nie mają wyboru i też wiem, dlaczego tak się dzieje. Czyli ludzie zostają w takim, powiedzmy, zakrytej informacyjnie przestrzeni, nie mają innej informacji niż informacje, które się dostarcza przez państwowe social media. No i nawet jeżeli ty się nie zgadzasz, to masz do wyboru walczyć i ryzykować swoim życiem, zdrowiem i wolnością, albo zaakceptować. A zaakceptować, no po prostu mózg przyjmuje z czasem i Czyli propaganda, której ulegają, bo nie mają innego wyboru, albo ze strachu. Za co można trafić do więzienia? Tak jak mówiłaś, za lajka na Facebooku, za post, tak, za wyrażenie własnej opinii. A jak jest z tym, że ludzie czasem trafiają do więzienia, już nigdy z niego nie wracają, rodziny ich nigdy nie widzą? Czyli za co? No bo to jest bardzo popularne. Można zginąć na Białorusi. Też za wszystko? no jeżeli reżim uzna w działaniach tej osoby Wroga narodu? Wroga narodu, działanie przeciwko reżimowi, no to już Czyli życie na Białorusi Twoimi oczami to jest życie jakby w więzieniu, w strachu? Jak to życie wygląda? można mieszkać na Białorusi, można się rozwijać, można się uczyć, wychowywać dzieci. Trzeba zaakceptować, że w swoim własnym państwie ty nie masz nic do powiedzenia.
ty nie masz, no, to jest, jak się poprawnie przy tym. Taką marionetką reżimu? Jesteś kierowana cały czas pionkiem w jakiejś grze, Tak. z którą i się ty nie zgadzasz. Tak, i nie możesz przeciwko temu, a nie nawet, nie to, że zrobić, nic powiedzieć. Absolutnie nic. Wracamy już do historii, znów do Polski, w której już jesteście razem rodziną, są dzieci, macie mieszkanie, jest już mąż. Czy on, jakby tworzycie już tą jedność, jest spokój, ale też przyjeżdża dalsza rodzina, tak? Twoja, czyli przyjeżdża jakaś kuzynostwo, tak rozumiem, i dalej. Czyli macie tu już swoich, wszystkich wokół siebie. Formalizmy, urzędy, praca, załatwienie studiów. Jak to wszystko wyglądało? Po kolei. Ale udawało się, to było barierą, miałaś jakieś formalne problemy z tym, że jakieś właśnie, mówisz, że ten jeden dokument zaważył, nikt nie rozumiał, że ty nie możesz wrócić na Białoruś. Jak jest ze studiowaniem w Polsce? Czy to było proste formalnie? Nie, nie było. Ja szukałam, zwróciłam się w ciągu 1-2 tygodni do wielu uczelni. I w tym, no pierwsze co, to w Szczecinie, bo tu mieszkam. I dostałam takiej, jednym przykładem mogę powiedzieć, nie? U nas kiedyś się nie zdawało matury tak, jak w Polsce się zdaje. Nie? Inaczej wyglądało. Ja z tych czasów, kiedy matura tylko wchodziła w grę. I przychodząc do takiej uczelni, pokazałam, że mam dyplom, że mam oceny, mam wszystko przetłumaczone, wszystko miałam. Staram się na psychologię, gdzie odmówiła mi młoda taka pani, dziewczyna i tylko podrzuciła mi tak dokument, że nie mam matury, to znaczy nie mogę tam składać wniosku. I spróbowałam jej wytłumaczyć raz tylko. Widzę, że nie, to nie działa. Ona mnie wysłała do urzędu, jak się nazywa urząd? Do kuratorium, czy do Urzędu Miasta, do Urzędu Kto Odpowiedzialnego? się zajmuje Nauką? uznaniem dyplomów. A, czyli do urzędu, który ma zająć się dyplomami, tak? Tak. Koło Urzędu Wojewódzkiego. Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskie Tak. Kuratorium Oświaty. No i wysłała mnie do kuratorium oświaty. Wiedziałam, że mam rację. W tym momencie posiadałam wszystkie dokumenty, które były wymagane. No i tam nie wróciłam. Oczywiście pojechałam do kuratorium tylko dla własnej pewności. Tylko się upewnić, że mam rację. Dostałam potwierdzenie, że mogę studiować, ale tam już nie poszłam, nie wróciłam. No i dalej poleciłam te studia, gdzie przyjęto mnie było bez problemów. Poleciłam kolejnym swoim znajomym, bliższym i dalszym, także już jest nas kilka. Tak, mamy nowych zdolnych studentów, którzy już wiele i tak potrafią. A jak jest, ty masz dzieci, tak? Dużą też odpowiedzialność sobie za te dzieci. I jak jest ze służbą zdrowia? Korzystacie, czy raczej prywatnie musicie się wszędzie leczyć? Prywatnie. Prywatnie to, że płacimy, to płacimy, ale moje dzieci po przeprowadzce zaczęli chorować. I córka po kilka miesięcy wymagała operacji na trzeci migdał podniebienny. Miała już taki bezdech w nocy, także ja nie spałam, ona nie spała. Pracować też trzeba było, także ja załatwiałam to wszystko prywatnie, im szybciej. No, ze starszym podobna historia. Czas oczekiwania na operację był z 3 lata wtedy i teraz też. Czyli też migdały? Też. Czyli teraz też trzeba czekać 3 lata? No, starszemu wyszło, ale my już po operacji. Starszy też był zoperowany prywatnie badany, prywatnie zoperowany i starszemu stwierdzono astmę, także chyba to z alergii, z astmy. A dostęp do leków, do całych tych medykamentów jest prosty, czy też trzeba się trochę nachodzić i poszukać?
No jest proste. Jeżeli już dziecko, czy ja, czy dorosły jest zbadane, to tylko dzwonisz do lekarza i mówisz, o co chodzi, on ci Ale też wysyła- prywatny lekarz, czy taki Nie, do państwowy? rodzinnego. Do rodzinnego. Czyli normalnie jesteście, funkcjonujecie, ponieważ pracujecie, funkcjonujecie w tym systemie opieki zdrowotnej, natomiast to oczekiwanie jest rzeczywiście w kontekście dzieci dość trudne. Jak Wam się w ogóle żyje w Polsce? Jak Tobie się żyje w Polsce? To jest kraj, w którym chcesz zostać, czy jednak gdzieś tam w przyszłości? Na razie nie myślę gdzieś o wyjeździe. Można tu mieszkać, komfortowo się czuję, pracuję. Dzieci nie chcą wyjeżdżać, absolutnie nawet słyszeć nie chcą. Także na razie jest okej. A jak wyobrażasz sobie Waszą przyszłość? Czego tutaj potrzebujecie? Co by Was uczyniło szczęśliwszymi? No, przed nami teraz ważna część, własne mieszkanie. Także na Białorusi mieliśmy dość wcześnie, dostaliśmy pierwsze, drugie przeprowadziliśmy szybko do drugiego, większego. No i jakby mieszkaliśmy we własnym, a tu nie. No to kolejna część. Dalej, ale to można porównać, nie? Legalizacja, tak, żeby już nie mieć problemów, nie starać się o czasowych pobytach, tylko starać się o rezydenctwie, starać się o obywatelstwo. Wy cały czas musicie odnawiać, tak? Tak. To pozwolenie na pobyt. Tak. No i sprawia to problemy, w tym pobranie kredytów na mieszkanie. Pobyt czasowy. Nawet powiem tak, że w tamtym roku robiłam kartę dziecka w banku, to odmówili mi, nie patrząc na to, że ja korzystam z usług tego banku, bo dziecku zostało mniej niż rok do ukończenia karty pobytu. To są takie formalizmy, które czasem się kompletnie nieoczywiste wydają. A zużyliście już obywatelstwo, czy to jest jakaś kolejna procedura, która trwa? Czekacie na jakąś Kolejna decyzję? procedura. Mhm. I jakie jeszcze marzenie? No czekam, zapowietrzam się. No to nawet nie wiem. Czyli skończenie studiów, nowe mieszkanie. No jesteście tu wszyscy razem, więc to chyba jest największe szczęście. A masz tu przyjaciół? Masz przyjaciół wśród Polaków? Czy wy jednak trzymacie się... Mhm. Nawet odwrotnie powiem, że ja najpierw się zaprzyjaźniłam z Polkami, a dopiero później się dołączyłam do naszego grona Białorusinów, gdzie my dzieciom sprawiamy święta, imprezki. Właśnie za parę dni mam być Mikołajową na takiej imprezie. Czyli śnieżynką. Śnieżynką, tak. Tak. Także dopiero teraz, ale 3 lata, no powiem, że moje znajomości to się zaczęły z polskich rodzin. Jesteś szczęśliwa? Dążę na szczęście. I tego Ci życzę wobec tego i bardzo Ci dziękuję.